biuro, tak, biuro na wodzie, także ja tutaj Was tak powoli poprzeciągam chwilę, ale zobaczcie, spójrzcie, mamy fotowoltaikę, tutaj są panele, tak pokażę palcem i wyobraźcie sobie, że tutaj mamy opuszczane żaluzje, które też również są po prostu nie ma miejsca. No nie ma miejsc. Tam, żeby dostać miejsce, to ktoś musi umrzeć, trzeba odkupić jednostkę, ją zezłomować, zniszczyć, jeżeli jest stara, jakaś nieużyteczna. A z drugiej strony nazwałbym Ciebie deweloperem domów na wodzie. No dziękuję. Wizjonerem, nie wiem, no rzeczywiście lubię wymyślać jakieś tematy, potem jakby dla mnie nudne jest to prowadzenie tych tematów, dlatego ciągle wolę coś nowego, dlatego u nas mamy dużo modeli, cały czas. Cześć, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza siecią i propagowaniem tego, tak, co by tak można było żyć bez płacenia rachunków. Czy to jest możliwe? Oczywiście zawsze wszystko jest możliwe, teoretycznie. Czy praktycznie jest to możliwe? Pokazujemy miejsca, które nam mogą udowodnić, że tak się da. Czy się da? Wiecie, słuchajcie, my tutaj dzisiaj jesteśmy akurat, mamy taki widok tutaj, to jest z biuro, tak, biuro na wodzie, także ja tutaj Was tak powoli poprzeciągam chwilę, ale zobaczcie, spójrzcie, mamy fotowoltaikę, tutaj są panele, tak pokażę palcem i wyobraźcie sobie, że tutaj mamy opuszczane żaluzje, które też również są fotowoltaiką i gościmy u kogo? Lamare. Super, cześć. Cześć. Witam. Powiem tak, od razu naszym widzom, żeby sprawa była jasna, skąd ja się tutaj wziąłem. Albo może Ty powiedz, skąd ja się wziąłem. No to jest od naszego doktora z Politechniki Bydgoskiej, pana Adama Mrozińskiego, poprzez właśnie znajomość dotyczącą fotowoltaiki i wszelkich systemów energooszczędnych. Tutaj się znalazłeś u nas, bo my jesteśmy użytkownikami i dużymi próbujemy mocno ten sposób życia i stosujemy wszędzie właśnie rozwiązania energooszczędne. Okej. Pytanie moje jest takie, powiedz mi skąd to się w ogóle wzięło? Lamare, dobra, może zacznijmy od nazwy, bo z tego co wiem, no to na rynku jesteś nie od wczoraj, tak? Tak możemy powiedzieć? Nie od wczoraj nie jesteśmy od 12 lat. Okej. A jak zwykle to się wzięło od hobby, czyli kocham wodę, zwiedziłem wodą wszystkie rzeki i kanały, które są w okolicach 300 km od Bydgoszczy, a mamy tego bardzo dużo. Sieć jest nawet, bym powiedział, większa niż na Mazurach, ale zwiedziłem to wszystko z rodziną szybkimi łodziami motorowymi, więc pomyśleliśmy, że można też inaczej spędzać czas, czyli na wodzie, ale troszkę wolniej, troszkę dokładniej penetrować te piękne okolice i wymyśliliśmy z małżonką właśnie coś takiego, co się nazywa houseboat, dom na wodzie, pływający dom, floating house, on ma bardzo dużo nazw. Tylko na rynku czegoś takiego nie było, były tylko dosyć ubogie jednostki bez wygód, bez właśnie najczęściej prądu, bez bieżącej wody, z toaletami chemicznymi, bez prysznica, więc postanowiliśmy to zmienić i pierwsze produkty, jakie zrobiliśmy, pierwsze houseboaty, to były na rynek wewnętrzny, gdzie poznawaliśmy gusta i zapotrzebowania klientów, wynajmowaliśmy je, pływały one po Wielkiej Pętli Wielkopolski, pływały po Brdzie, po kanale bydgoskim i tam takie 2 lata doświadczeń pozwoliły nam na rozszerzenie oferty, na dopasowanie jej bardziej do potrzeb klienta
i wtedy zaczęła się produkcja na sprzedaż, czyli jednostki zaczęły wyjeżdżać na cały świat. Pierwsze wyjechały do Niemiec, potem do Korei Południowej, taki ciekawy, egzotyczny kierunek, a następnie zaczęły już pojawiać się coraz więcej w całej Europie Zachodniej, gdzie od 4 lat, od 5 lat właściwie już jest marka bardzo dobrze znana. Pływa w Europie ponad 350 naszych jednostek, więc marka jest rozpoznawalna, produkt też. Zapełniamy zachodnie mariny, gdzie jest coraz mniej miejsca. W Polsce ten produkt i ta usługa dopiero raczkuje, chociaż mamy bardzo dużo miejsc, gminy inwestują bardzo dużo w mariny, w przystanie, w nabrzeża, ale nie ma jeszcze mody, staramy się ją kreować i tak właśnie występy na różnych targach powodują, że to zainteresowanie jest coraz większe. A powiedz mi, czy daleko byśmy się doszukiwali tutaj początku tego wszystkiego? Powiedz mi, kiedy miałeś pierwszy pomysł taki, żeby w ogóle wiesz o co chodzi, bo to każdy przedsiębiorca wie, kiedy się obudził, której nocy mu tam coś do głowy strzeliło. Pamiętasz ten moment? To nie jest takie oczywiste, że to jest jedna noc, ale fakt, że czasami sny są prorocze i rzeczywiście potem człowiek wstaje i już wszystkie problemy są rozwiązane. Wystarczy je wprowadzić, te rozwiązania w życie, ale to się zaczęło dawno, jeszcze na studiach, jak się nie mylę, gdzie w Szwecji razem z moją małżonką pracowaliśmy jako studenci przy malowaniu stodół, obór. W wolnym czasie przebywaliśmy nad wodą i tam zobaczyłem pierwsze dziwne takie właśnie pojazdy pływające, które nie wiedziałem co to jest, jakiś tam jakaś skrzynka płynie i facet trzyma jakiegoś kija i tym steruje, więc tam to pierwszy raz się jakby spotkałem z takimi pierwszymi takimi bardzo prostymi rozwiązaniami, a potem poprzez to, że miałem to hobby wodne i rozpocząłem budowę pierwszych, no może nie pierwszych w ogóle, ale pierwszych w XXI wieku parostatków. Także jesteśmy właścicielami 2 parostatków, oryginalnych jednostek parowych z kotłem parowym. Jest to naprawdę niespotykana rzecz. I tutaj myślałem, że to będzie biznes, ale okazał się niewypałem, ponieważ bywałem na różnych spotkaniach miłośników parostatków w Szwajcarii, w Niemczech, gdzie te organizacje miały po 200 członków. No to mówię, jak jest 5 parostatków, to jest 195 chętnych na pozostałe parostatki. Okazało się, że nie. Okazało się, że oni tylko by chętnie popływali parostatkiem, na tym ich ta miłość do pary się kończyła. Więc pozostało to jednak cały czas w sferze hobby, ale nie dawałem za wygraną i poszukując na targach jakiejś innej niszy, ponieważ nigdy nie chciałem być tam 301 producentem jachtów z laminatu, postanowiłem, że będziemy robić jednak coś, co sami byśmy chcieli w tym spędzać czas. Czyli musi to być wygodne, musi być w środku wysokie, dlatego że też sam mam prawie 2 metry i wszystkie jachty, nawet potrafiące kosztować 5-10 milionów euro, i tak są za niskie. I tak szuram włosami po suficie. Tutaj jest od 2 metrów 20 centymetrów wzwyż sufit, więc nie ma żadnej klaustrofobii. A inne wygody to właśnie wygodnie spać, wygodnie wykąpać się, wygodnie skorzystać z toalety, wygodnie się umyć, wygodnie obejrzeć telewizor, zjeść kolację. To wszystko ma być jak w najlepszej klasy hotelu.
Okej, na pewno tutaj drewna jak gdyby nie szczędziłeś, widzę, że wszędzie ono jest. Ono w ogóle jest przepięknie też jeszcze oprawione gdzieś tam, bo no po prostu bije tutaj takim powiedzmy klasą premium, klasą luksus. Taką, no, czuję się z jednej strony to taki charakter jachtu, a z drugiej strony połączenia z tego z najwyższej klasy luksusem. No, tutaj jesteśmy akurat na jednostce, która jest biurem, co też zachęcam. Nie jest to jeszcze dość popularne, ale nie wiem, kto by nie chciał mieć takiego biura. Kto by nie chciał mieć biura z takim widokiem, z takim zmieniającym się widokiem. Tutaj żaden dzień nie jest taki sam. Żaden. Woda ma to do siebie, że jest ciągle zmienna. Wystarczy, zmieni się wiatr, zmieni się pogoda, zmieni się poziom słońca pod względem pory roku. Zmieniają się ptaki, zwierzęta, rosną razem z nami. Widzimy na przykład łabędzie od maluszka po dorosłego osobnika. To jest naprawdę niesamowite i przy tym naprawdę się lepiej pracuje, także szczerze polecam. Znaczy, bo z tego co tak trochę mówisz, to wychodzi na to, że gdzieś tam może te łabędzie to też przyczyniają się do sukcesu twojego. Nie wiem, czasami to jest akurat śmieszne, bo czasami z nami walczą. Ze mną konkretnie. Są często przypadki, że idę sobie zjeść śniadanie na taras i przypływa taki i harczy, jakbym mu chciał zrobić jakąś krzywdę. Albo drugi atakuje moją łódź i on tam dziobie. Także akurat łabędź nie jest zbyt friendly. Ale mamy tutaj nawet tam widać oddali czaple, kaczki, no z ptactwa jeszcze jest i również z nami zimorodek, który co najmniej raz dziennie przelatuje nam tutaj nisko, zaraz przy szybie. Tak mamy szyby zrobione, że te zwierzęta i ptaki nas nie widzą, a my je widzimy, więc nie boją się, podpływają bardzo blisko, przelatują bardzo blisko. No to jest naprawdę niesamowite. No i cisza, tak? Cisza, że gdyby nie to, że przychodzą osoby interesanci, to naprawdę tutaj by była cisza jak makiem zasiał i obojętnie czy się drzwi otworzy, czy są zamknięte, to jednak ta cisza jest niesamowita. I niby w zakładzie pracy, który produkuje tutaj cały czas na okrągło te houseboty, to i tak w środku mamy zupełną ciszę. Wszystkie nasze te produkty są dźwiękoszczelne i są też izolowane. Także dzisiaj też sobie siedzimy, gdzie na zewnątrz jest 11, to i tak jak na listopad jest bardzo wysoka temperatura, ale można śmiało siedzieć jak w domu, nawet w skarpetkach, jakby ktoś chciał, bo mamy ogrzewanie podłogowe, mamy też klimatyzację, także dostosowujemy się do tego, co nam tam akurat jest najmilej. Pytanie jest takie, co tutaj, czy ten dom na wodzie, czy to biuro na wodzie, ono jest też w opcji off-grid? Ten jest w opcji off-grid, on nawet nie w opcji, tylko on jest po prostu off-grid i to jest nasze biuro, jeszcze na dodatek jest pływającym biurem, które posiada 2 silniki elektryczne, całą masę paneli fotowoltaicznych od dachu poprzez ściany i nawet na barierkach, co też jest nowością. To są dwustronne panele naszej bydgoskiej firmy, także na pewno są bardzo wydajne. Co widać zresztą, że słońce tutaj odbija się od wody, od okien, więc działają te panele na pewno zdecydowanie lepiej niż w zwykłym, na standardowym dachu. Także jednostka nasza, mówię, ma 2 silniki elektryczne i można się nią na pewno przemieszczać, co na pewno w jakimś przyszłym odcinku zrobimy. Okej, czyli już możemy się spodziewać, że dostaniemy zielone światło na wejście. Możemy się umówić na pewno na rejs, sobie popłyniemy, zobaczyć inne
inne widoki, inne miejsca w okolicach Bydgoszczy. Gdzie są w ogóle w tej chwili dostępne w ogóle twoje domy, gdzie jak gdyby widzisz siebie w przyszłości? Może zacznijmy od tego, gdzie one w tej chwili są w Polsce, bo wiemy, że jesteś poza granicami. Oprócz tego jeszcze produkcja na dzień dzisiejszy to jest rok zamknięty na poziomie gdzieś tam około 100 jednostek. W ubiegłym roku było również podobnie, z tego co kojarzę. Jak to wygląda na terenie naszego kraju? No na terenie naszego kraju na razie to wygląda bardzo skromnie. I chcemy to zmienić, ponieważ to jest raptem może 15-20 lokalizacji w kraju. Mazury też nie są jakoś strasznie zajęte przez nasze jednostki, dlatego że po pierwsze dla naszego obywatela, dla typowego zjadacza chleba, niestety jest to produkt premium i na razie on jeszcze nie widział potrzeby zakupu. Na razie się kupuje nieruchomości, działki, apartamenty, choć można to śmiało zmienić, ponieważ ten produkt nawet na wynajem zwraca się dwukrotnie szybciej niż apartament. Poza tym te jednostki jeszcze cały czas możemy postawić w marinach w największych miastach Polski i w miejscach najlepszych turystycznie. A apartamentu już tam się po prostu nie kupi, a jeśli się miałoby kupić, no to ceny zaczynają się od 20-30 tysięcy złotych za metr kwadratowy, więc to się nigdy nie spłaci, nigdy nie zwróci. A nasze mogą stać w tych samych miejscach i jeszcze na dodatek, kupując apartament, mamy z reguły boczny widok, jak to się mówi ładnie, na morze, na rzekę, na jakąś atrakcję lub jakiś tylny lub brak widoku. No tutaj mamy zawsze widok z wszystkich stron na wszystkie atrakcje danego miasta, bo jesteśmy po prostu w samym jego sercu. Lub jak na Mazurach, bo takie projekty teraz będziemy też uruchamiać, możemy zaproponować inwestorom zakup jednego, dwóch czy iluś domków w konkretnej lokalizacji z całym z wszystkimi przyłączami, z prądem, wodą, z ściekami i z operatorem, który będzie im te jednostki wynajmował, więc jest to naprawdę bardzo opłacalny biznes, a do tego samodzielnie można sobie spędzić bardzo miło czas. Na tydzień, w sezonie, po sezonie, no naprawdę to jest bardzo miłe. Znaczy w ogóle ja jestem zaskoczony, ale gdzieś tam z racji tego może, że ja jestem ogromnym, wielkim fanem podróżowania, o czym niejednokrotnie gdzieś tam mówiłem i wspominałem, to uważam, że temat, który poruszasz, moim zdaniem jest strzałem w dziesiątkę. Z tego względu, że jeżeli ktokolwiek myślał o zakupie mieszkania w Gdyni, nie wiem, nad morzem, czy gdzieś, nie wiem, w Mikołajkach, cokolwiek, tam nawet w Bydgoszczy, to zawsze zastanawiał się, co zrobić, żeby mieć przepiękny widok, a co za tym idzie, to automatycznie okazywało się, że ilość tych nieruchomości, które są dostępne właśnie z tym określonym widokiem, po pierwsze cena jest od razu kosmiczna, bo to jest na zasadzie takiej, że coś kosztuje X albo 2 razy X tylko z tego powodu, że ma widok. Natomiast tutaj możemy umieścić się gdzieś tam w centrum miasta. Praktycznie można powiedzieć, że tak działa i funkcjonuje Zachód, typu, powiedzmy, podam przykład Amsterdam, tak? Gdzie ludzie sobie mieszkają na wodzie. Tutaj u Ciebie, w Twoim przypadku, mówimy o niezwykłej szansie, praktycznie dla wszystkich, którzy chcieliby w ten temat zainwestować. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Proszę Ci, powiedz mi, że się ze mną zgadzasz, bo w tej chwili mamy puste nabrzeża. Dokładnie tak. Strzał w dziesiątkę, po prostu to rozwala system. To jest jedyny moment, żeby się wbić. Koniec. I to po prostu się za 5 lat skończy. Dokładnie. Widzimy, jakie są tendencje na zachodzie. Tam po prostu nie ma miejsc. No nie ma miejsc. Tam, żeby dostać miejsce, to ktoś musi umrzeć, trzeba odkupić jednostkę, ją zezłomować, zniszczyć, jeżeli jest stara, jakaś nieużyteczna i sobie postawić swojego housebota. No my jeszcze mamy po prostu, jesteśmy w wiele lepszej sytuacji, ale no na tym ten rynek polega. Tam ich stać na to, ale nie mają miejsc. U nas jeszcze nie wszystkich stać, ale miejsca są. Więc korzystajcie z okazji.
Ale zapełniajcie te miejsca, bo tego po prostu nie będzie. I to wtedy możecie sprzedać sobie za naprawdę podwójną wartość za parę lat, łącznie z miejscem, które my oferujemy. Znaczy, chciałbym coś jeszcze tutaj dodać do tego, co powiedziałeś, natomiast może się, dosłownie, nie że może, tak będzie po prostu. To są prorocze słowa, możemy za parę lat wrócić do tego filmu, okaże się w ten sposób, że kupiona dzisiaj jednostka będzie za 5 lat sprzedana dokładnie za tyle samo, plus 20%, bo ceny non-stop idą w górę. W międzyczasie zwróci się jeszcze jednokrotnie i plus do tego wszystkiego całą atrakcją tego wszystkiego będzie miejsce, na którym ktoś to zaparkuje dzisiaj, bo za 5 lat tam nie będzie miejsca. Dokładnie tak. 3 tygodnie temu wróciłem z targów w Holandii i przejeżdżając przez Amsterdam, nawet nie przez jego centrum, tylko nową dzielnicę, bardzo dobrze skomunikowaną, ale obok jednak Amsterdamu, zwróciłem uwagę na ogłoszenie, iż jest miejsce na sprzedaż. Było tych miejsc tam około 20, zostało jedno. Zadzwoniłem, zapytałem, nie ma problemu, bardzo bym chciał kupić to miejsce, proszę ofertę, przyszła oferta. No nie zgadniecie. 250 000 euro. Za miejsce, za wodę tylko. Na przystani. I wyobraźcie, że 19 miejsc poza tym było sprzedane. No o czym to świadczy? No u nas miejsce nie kosztuje jeszcze nic. Miejsce w Marinie miesięcznie w celach komercyjnych to jest między 1000 a 2000 zł. W celach prywatnych dla własnego użytku, jakby mieć własne biuro, własny apartament bez wynajmu, to są kwoty rzędu 100-200 zł miesięcznie. No taniej już nie można. Nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne. Ludzie płacą czynsze w mieszkaniach, w blokach po 500, 600, 800 zł i tak dalej, i to jeszcze gdzieś tam na osiedlu, gdzie, no mówmy się, nie ma takiego widoku. No, tu już nikt nie będzie jak gdyby z tym dyskutował. Dokładnie. Tak? No i powiedzcie mi jeszcze, kto ma przy swoim domu zaparkowany skuter wodny, łódź motorową, łódź żaglową. No nie ma takiej możliwości, a my możemy. Ja słyszałem, słyszałem ostatnio, że gdzieś tam byłeś zaproszony, czy był jakiś wywiad w Forbesie, tak? Tak. Okej. Z jakiego powodu? Co tam się takiego wydarzyło? Jak gdyby, bo to była pierwsza sytuacja, że w Forbesie wystąpiłeś? Tak, to była pierwsza, no na razie jedyna. Ale to wyszło z inicjatywy dziennikarza, tak? Czyli widocznie gdzieś przeczytano, dowiedziano się, że jest taki produkt, że jesteśmy jakimś producentem. I tam po prostu opowiedziałem historię, jak powstawała firma i do czego teraz doszła. Także nic innego. No, szukali ciekawego produktu i znaleźli. No i tak to wyszło. Super. A pytanie mam takie, może chociaż jakieś 2-3 słowa, coś ciekawszego tutaj, jeżeli chodzi o kwestię tutaj tych dyplomów na ścianie, jest tam jakiś tam wyjątkowy, albo może z którego jesteś bardzo dumny? Od wszystkich jestem bardzo dumny. Dobrze. Jest tutaj najstarszy, czyli nagroda główna dla naszej stoczni Zachausbota, którego prezentowaliśmy w 2014 roku. Jest też puchar z tych targów, że tam ten produkt się bardzo podobał. Potem długo musieliśmy czekać, to było kolejne 6 lat i mamy drugą nagrodę, to znaczy pierwszą nagrodę, ale drugą jakby naszą za design nowego modelu. To jest ten piękny, ta rzeźba jachtu i to dostaliśmy na targach w Gdyni w 2020 roku. A no najcenniejsze to są tegoroczne nagrody, które dostajemy, widać już dosyć często. Ten rok naprawdę opiewa wiele nagród, czyli tutaj mamy pracodawcę Pomorza i Kujaw w kategorii innowacyjna firma i przedwczorajsza nagroda, to znaczy wyróżnienie w konkursie Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw, gdzie też właśnie otrzymaliśmy to wyróżnienie i tamtą nagrodę za te nasze prace związane z innowacją, czyli
Chcemy, aby nasze jednostki były całkowicie niezależne energetycznie, jak i chcemy, aby bytowo były jak najbardziej niezależne od wszelkich przyłączy i konieczności dostarczenia źródeł energii, wody i nieczystości z lądu. Chcemy to wszystko jakby we własnym zakresie sobie zapewniać. Czyli chcecie iść dosłownie w stronę tak naprawdę na full w stronę tego off-gridu, żeby tam gdzieś była możliwość. Tak jest. No to jest przyszłość. Zauważyliśmy, że klienci, głównie niemieccy, przebywają na tych houseboatach, oni właściwie pływają na tych houseboatach po niezliczonych kanałach i rzekach, które mają na przykład w okolicach Berlina, i tam oni nie chcą stać w marinach, tylko chcą stać w szuwarach, gdzieś tam na dzikich plażach. Ze względu na koszty, jakie już w marinach tam są, jak i na przyjemność spędzania czasu jednak w dzikiej naturze. I oni chcą być niezależni, czyli oni chcą korzystać z wszystkich dobrodziejstw XXI wieku, ale mieć to wszystko zapewnione dzięki źródłom, które są już na jednostce. A zdradzisz nam, co wy tam z tym Adamem Mrozińskim razem rzeźbicie, co? No, z panem doktorem Adamem Mrozińskim to robimy już trzeci projekt innowacyjny i on zawsze zapewnia nam właśnie tą część energetyczną dotyczącą, projekty dotyczą właśnie innowacji w różnych dziedzinach. Może być to jako tej niezależności bytowej, był projekt jako tylko energetyczny, czyli bardziej skupienie się na źródłach energii odnawialnej, i teraz są kolejne projekty dotyczące oczyszczania ścieków, gdzie też pan doktor musi zabezpieczyć energetycznie pracę tych urządzeń bez możliwości przyłączenia się do lądu, a praca tam musi być ciągła, 24 na dobę przez 365 dni, więc musi się nagłówkować. Ale to w ogóle mega fajny taki projekt, bo myślę, że on tutaj jest na grubo, bo to nie jest chyba normalne, że podchodzimy do tematu, powiedzmy, gdzie mamy zbiornik na nieczystości, na tą przykładowo szarą, czarną wodę przysłowiowo, tak, czyli tam po zlewach i tak dalej, z toalety, i że my mamy to czyścić, oczyszczać, tak? Tak, czyli my mamy... to oczyszczamy, nie tylko tą, ale też i z toalety. Nie tylko ze zlewu, z prysznica, tylko właśnie z toalety, a to już nie jest takie proste. Jak i również w drugą stronę my chcemy mieć możliwość picia wody z rzeki. No bo jak niezależność, to niezależność, to nie tylko w tą stronę, ale też i w przeciwną. Więc dla nas, nasze jednostki już taką niezależność pod względem wody osiągnęły, ale na wodach słonych. Teraz pracujemy nad wodą słodką, która jest o wiele trudniejsza, bo tutaj nigdy nie wiadomo, co w tej wodzie jest. Także musimy być przygotowani na wszystko. Jak zima? Zima jest, nie powiem najpiękniejszym, ale jedną z piękniejszych pół roku dla houseboata, ponieważ jeśli taka zima w ogóle jest, bo już 2 lata nie była, ale ja pamiętam starsze te zimy, to jednostka stała otoczona lodem i niesamowite wrażenia, jeżeli to wszystko stoi dookoła, chodzą tylko jakieś tam ptaki, jest śnieg, nie ma śniegu, jest lód, nie ma lodu. No naprawdę jest to świetne, a my normalnie możemy w środku być nawet w krótkim rękawku. Okej. Jak wyobrażasz, ja myślę, to pytanie takie dosyć chyba oczywiste, bo pierwsze, co mi się rzuciło na myśl, to dla mnie osobiście jesteś swego rodzaju z jednej strony wizjonerem, a z drugiej strony nazwałbym Ciebie deweloperem domów na wodzie. No dziękuję. Wizjonerem, nie wiem, rzeczywiście lubię wymyślać jakieś tematy, potem jakby
dla mnie nudne jest to prowadzenie tych tematów, dlatego ciągle wolę coś nowego, dlatego u nas mamy dużo modeli, cały czas tworzymy nowe rozwiązania, nowe designy, żeby zawsze konkurencja była o ten co najmniej 1 lub 2 kroki wstecz. Dzięki właśnie tym programom, dzięki takim osobom jak pan Adam Mroziński chcemy znowu być o kolejny krok do przodu poprzez wprowadzanie tych rozwiązań innowacyjnych dotyczących energii i wody i tak dalej. A deweloperem to nie mogę powiedzieć, że jestem, ale bardzo chętnie bym zapraszał do współpracy i deweloperów, i inne osoby, które chcą w tym biznesie zaistnieć, ponieważ to my damy jako Lamare możliwości bardzo, bym powiedział, w stosunku do innych powiedzmy nieruchomości, jest to mniejsza inwestycja, a daje ten zysk jednak co najmniej 2 razy szybciej zwrot tego kapitału. Także osoby, które mają miejsce, mają nabrzeże, które widzą szansę, gdzie można by postawić te houseboty, to my im chętnie poradzimy, czy to jest w tym miejscu dobry pomysł i jeśli tak, to pomożemy w uzyskaniu nawet finansowania, czy napisania programu unijnego i tym samym zapewnimy im tam jednostki, z których będą korzystać i na których będą zarabiać. Czyli korzystając z zasięgów, korzystając z tego, że my jako Dobry Projekt zajmujemy się propagowaniem i w niejednej firmie z niejedną osobą rozmawialiśmy, to wiemy, że potrafią się w internecie dziać cuda i rzeczy, które by się wydawało, że totalnie jak gdyby, no można by było powiedzieć, że no nie, że to jest niemożliwe i tak dalej. Okazuje się później, że nagle że gdzieś tam jest to oglądane przez kogoś, kto ciach, strzał w dziesiątkę i lecimy. I w tym momencie, czy jest w ogóle, bo dla mnie to by było coś nieprawdopodobnego, zrobić takie osiedle dosłownie z pomostami i wstawić takich domów 20, 30 jako dosłownie infrastrukturę całą. Dokładnie tak. Takie osiedla z naszych produktów już są. One są w Lizbonie, w Brighton, pod Berlinem, pod Amsterdamem i tym zarządzają dealerzy lub osoby, które profesjonalnie zajmują się wynajmem i inwestor kupuje nawet sobie 1, 2 czy 3 i dokłada to do tej wioski, osady, jakby tam nazwał, 20 czy 40 sztuk i czerpie po prostu z tego dochody. My proponujemy tutaj z naszej strony współpracę dokładnie w 2 lokalizacjach, które tworzą się akurat pod tego typu działalność i tam możemy po około 10 domów na wodzie jeszcze jest do dyspozycji miejsc i sprzedać i możemy tym zarządzać i dawać ludziom dobry zarobek. To są 3 miejsca, bo to jest Bydgoszcz, Gdańsk i jeszcze miejscowość na Mazurach. Także serdecznie zapraszamy, bo to jest już naprawdę ostatnia okazja, bo tych miejsc nie będzie w szybkim tempie przybywać, jak już to one się będą po prostu w szybkim tempie zapełniać. Także zawsze ten, kto jest pierwszy, to jak to się mówi, spije śmietankę. Zasiedzi dane miejsce, które jest najlepsze, później przez wszystkich podziwiane, później w najlepszym miejscu stoi w cudzysłowie ta taka najstarszy dom na wodzie, ale wszyscy mu tego miejsca zazdroszczą. No dokładnie tak może być i mówię, to są teraz, w ten rok i następny będzie na pewno przełomowy w tego typu inwestycjach. To będzie nowy kierunek inwestycji, bo jeszcze raz wspomnę, że po prostu miejsca w bardzo dobrych miejscach nad wodą się po prostu kończą, albo jeśli nie, to będą bardzo, bardzo drogie. Więc nasza cena nie jest jeszcze tak wysoka jak apartamentów, które są w tych samych miejscach, a jednak takiego widoku nie oferują jak nasze jednostki. Szczerze, przeszczęśliwy w ogóle, że trafiłem tutaj. Bardzo Ci dziękuję, Adam. Pozdrawiamy doktora Adama Mrozińskiego, pozdrawiamy Politechnikę Bydgoską.
Dlaczego? Bo dzięki Tobie mogliśmy się tutaj spotkać. Dlatego wielkie dzięki. Super, w ogóle bardzo się cieszę, że poświęciłeś nam swój czas. Z tego względu, że niewątpliwie dla mnie to jest taka swego rodzaju perła w koronie, ponieważ mam okazję i mam możliwość jako osoba propagująca rozwiązania off-gridowe pokazywać ten taki high level, ten najwyższy poziom tego, że można żyć wolno, czyli można prowadzić slow life, czyli coś, co ja może chyba tego nigdy nie mówiłem do tej pory u mnie na kanale, odnośnie tego, że to życie, które my propagujemy, to życie w lesie, poza systemem, poza siecią, również można z lasu przenieść na wodę, albo nawet gdzieś w lesie, na wodzie stawiać tego typu domy i w takich domach żyć i fajnie, bo mam takie wrażenie, jakby przed nami również też, nie tylko przed tematem Lamara, ale również przed nami, przed dobrym projektem, mam takie wrażenie, jakby otwierały się kolejne drzwi na fajne rzeczy, po prostu. Ja też dziękuję za wywiad. Dziękuję również Adamowi Mrozińskiemu za tutaj wsparcie pełne w projektach innowacyjnych. Super, trzymajcie się w takim razie i co? Widzimy się na kolejnych odsłonach. Cześć! Cześć.